Okej. Dzisiaj wszystko brzmi tak. Z tej strony dalej ten chrzaniony ptak. Przepraszam, rajski ptak. A z drugiej strony dobranoc. Na pewno zasnę. Dzisiaj naprawdę nie mam dobrego dnia. Wstałam rano, nie ma wody. Nie wolno tu pić wody z kranu, a woda z butli magicznym jakimś sposobem wyparowała. Mało tego, podstawiłam specjalnie, ponieważ kapało, podstawiłam taką małą miseczkę, żeby jeżeli już kapie, niech już kapie dla psów, bo one ciągle piją wodę z basenu. Miseczka pusta, wody nie ma, więc naprawdę jakieś dziwne myśli zaczęły mi do głowy dochodzić, że chyba ktoś sobie ze mnie robi jaja. Więc ani kawy z rana, co jest podstawą mojego działania. Cały czas pada, a dziś miałam grubo nagrywać treningi. Gdzieś zginęły moje rękawiczki do wodnego aerobiku. Jedyna para, jaką wzięłam, bo akurat nie pomyślałabym, że coś się może z nimi stać i podejrzewam, że to psy po prostu wzięły je, myśląc, że to zabawka, więc nie wiem, pójdę gdzieś jakieś przez szpiegi, może znajdę, nie wiem. I nie wiem, jakoś taki dzień jest, nawet awokado jest przeciwko mnie dzisiaj i nie może się rozkroić. Awokado. Może to kokosa kupiłam? Jest. Baby, I'm a fighter, never back it down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, are you gonna get it? Zobaczcie, jakie to warzycho. Bezcenne. Naprawdę. Można paść. Miau. Ogólnie najbardziej szczęśliwymi mieszkańcami domostwa są psy i koty. Im nigdy nie brakuje czasu na relaks. Od samego rana. Właściwie ich jedynym zadaniem jest zjeść, poszczekać wszystko, co wchodzi na posesję, no i oczywiście spać. Jest Wigilia, 24 grudzień. Jakoś nie widzę tutaj takich nastrojów żadnych związanych ze świętami. Pamiętam, że w zeszłym 4 lata temu, czy 5 lat temu, kiedy byłam w tym miasteczku, było troszkę inaczej. Widziałam więcej dekoracji, a teraz praktycznie nic, a już na pewno nie tutaj. Hola! Kochani, odwiedzając Półwysep Samana, wręcz nie wypada nie odwiedzić Las Terrenas. Mało jest w dniu dzisiejszym takich autentycznych, barwnych i egzotycznych miejsc na ziemi. Dynamiczny rozwój turystyki już chyba jest nie do zatrzymania, więc spodziewać się można, że to miejsce za kilka lat zmieni swoje oblicze. I mówię to naprawdę z wielką przykrością. Oby nie. Jako kobieta dumnie twierdzę, że nigdy się nie mylę. A jak? No ale w tym temacie chcę się mylić, a czas pokaże, jak będzie. Hola. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Dominikanie? Narodowej sławy piwko to Presidente, koniecznie schłodzone. Najbardziej popularna forma przemieszczania się to motory i motorynki, koniecznie bez tłumików, no i szybka jazda, najlepiej w 2, 3 czy 4 osoby naraz. Lokalna muzyka, którą właściwie słychać wszędzie od samego rana i często przez całą noc, jak widzieliście na wstępie, to bachata. Najlepiej słuchać jej głośno, tak żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, jaki mocny jest ten nasz nowy głośnik. Słuchajcie, jeżdżą jakby się wściekli. Tak naprawdę trzeba trafić na moment, żeby przejść przez ulicę.
mój moment. To jest to, co szukałam. W końcu porządny sklep. O, z owockami. A to jest coś, co mnie interesuje, bo mi się rozwaliły hantelki do wodnego aerobiku. Zaraz tam wbijam, zobaczymy, co można kupić. Słuchajcie, jest mega gorąco dziś. O! Wow! No, Boże, ale się zareklamował. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta. W samym centrum rosną banany, ale jeszcze nie dojrzałe. Aczkolwiek dla mnie i tak wyglądają kusząco. Słuchajcie, fajnie, prawda? A zaraz obok, w 3 słowach, syp, kiła i mogiła. Zobaczcie sami. Bardzo, bardzo, bardzo aż żal. Roślinność jest piękna. Tu można uzupełnić swoją kolekcję muszelek albo zasłon. Puerto Plaza Hotel i Shops Las Terrenas to obiekt łączący restauracje, sklepiki i hotel z widokiem na karaibski raj, mieszczący się w centrum miasta i bardzo blisko plaży. Kształtem przypomina okręt, a właściwie 2. Apartamenty wyglądają jak kajuty. Dla mnie to super miejsce na przepyszną włoską kawkę i zajadanie się świeżymi wypiekami mieszczącej się tam piekarni. W dolnej części budynku są biura podróży, restauracje, bar i toalety. Bardzo fajne miejsce i tak naprawdę jest to takie typowe, kultowe miejsce w Las Terrenas, z którego mieszkańcy są bardzo dumni. Tutaj jest taki punkt, no taka imprezownia. Widzę, że bilard jest bardzo popularny. Muza musi być. Francuzi zaczęli stopniowo doceniać Las Terrenas już w 1970 roku, kiedy nie było tu jeszcze ani dróg, ani elektryki. I wstawka dla najmłodszych widzów? Tak, internetu też tutaj nie było. Wiem, szok, nie do uwierzenia. Dziś te wszystkie przywileje oczywiście już tutaj dotarły, ale należy podkreślić, że czasem mogą one nie domagać na kilka minut, godzin, rzadziej dni. No i typowe podwórko. O, pieczenie świni. Oh my god, zobaczcie to. To musimy zobaczyć. Holy moly. To jest super. Buenos dias. Oh my god. Yo, no tiene pechuga ahí. Muy bueno. I tak wygląda pieczenie świni. Ale... Proszę. Polewanie. ¿Qué es eso? Pollo. O, pollo, chicken, okej. To małe to chicken. Wszystko wygląda tak samo właściwie po upieczeniu, więc wolę zapytać.
¿Te gusta? ¿Tú mañana? Yes. Yo soy de Polonia. Polonia, ok. No lo hacen así allá. Lo hacen allá, sí. No, mi maibón. Polonia lo hacen. Nie wiem, co pan zapytał, ale mamy świnie w Polonii. ¿Cuánto tiempo necesito? 3 horas. 3 horas. Oh. No, la nena llega alemán de hora. Eso es para Christmas. Para la fiesta. La fiesta, ok. Mira este. Campeón número 1. Tiene como 4 años. Mira los brazos. Y las costillas. No i tak. Aż mi się gorąco zrobiło. Aż mi się gorąco zrobiło po tym. Świń. Słuchajcie, na Dominikanie nie można pić wody z kranu. Oni też nie piją tej wody, dlatego bardzo często widać samochody dowożące lub sprzedające takie ogromne butle z wodą. Z tego, co się orientuję, mam nadzieję, że to prawda, można oczywiście naczynia przepłukać w tej wodzie, natomiast nie jest zalecane picie tej wody. Jest to chyba spowodowane jakąś bakterią, która gdzieś funkcjonuje tutaj. Jeżeli się mylę, to poprawcie, jeżeli ktoś wie. Natomiast ja unikam oczywiście... O kurde, dalej świnie. No to jeszcze to muszę nagrać. Sorry, to jest ważniejsze niż wstawka o wodzie. A tutaj jest zabijanie świni. Ojej. Trafiłam na... Dosłownie jeszcze przed chwilą piszczała. O, a ta pewnie jest następna. A ta świeżynka. Czyli tak to wszystko działa. A ta co się tak wystroiła? Czemu w takim? A tu słuchajcie, jest kanalizacja na Dominikanie i z tego co się nie mylę, to teraz płynie w tym krew z tych świniaków, które były zarzynane, bo dziś woda nabrała kolor czerwony. I pewnie już ta w tym kubraczku też nie żyje. Że ta cała akcja się tam cały czas dalej dzieje, zobaczcie, na wzgórzu. A tu słuchajcie, boczkiem jakieś kąpiele się tu odbywają. Chyba to jakaś taka lokalna, o Jezu. Ale słuchajcie. Aha, rzeczka. Hola! O! Nie będę... Agua es frío? Agua es frío? Okej. O, bien. Także w wieku 40 lat po raz pierwszy widziałam, jak zażyna się świnie. Dla osób, które pewnie mieszkają na wsi albo może mają dziadków na wsi, nie jest to nic dziwnego i pewnie łapią się za głowę, po co takie coś w ogóle nagrywać i przeżywać, ale nie ukrywam, że jest to dość ciekawy proces, a no w dzisiejszych czasach przynajmniej małym dzieciom zaczyna się naprawdę wydawać, że świnki to nie to samo co szyneczka, którą jedzą i po co zabijać kurczaki, jeżeli można kurczaki kupić w sklepie. Już takie coś kiedyś słyszałam. Więc ja jeszcze na tym poziomie nie jestem, ale jest to dla mnie proces cały czas ciekawy, nowy i może ktoś chętnie zobaczy, jak to wygląda. Idziemy dalej. Kolejny raz mijam tą samą trasę, bo nie mam wyjścia, bo tutaj są restauracje, a ja dalej nie mam na tyle produktów, żeby sklecić jakikolwiek posiłek.
Dzisiaj jest 24 grudnia. Będzie to moja pierwsza, chyba druga Wigilia sam na sam. To znaczy oczywiście w towarzystwie wszystkiego, co mnie otacza, ale na pewno będzie mimo wszystko wyjątkowa. I na pewno będzie rybka, żeby nie było. Właśnie zostałam poderwana. Został wysłany mi motocyklowy buziak. Wiecie? Nie żeby to była aż dla mnie taka nowość, ale nie ukrywam, że od wielu lat mieszkam w Stanach, a tam, słuchajcie, temat sexual harassment, czyli molestowanie, jest ostro egzekwowane. I z tego, co już nawet się dowiaduję na wielu szkoleniach, które są obowiązkowe w mojej pracy, nawet spoglądanie na kobietę z góry na dół jest formą molestowania seksualnego. A tu nie ma tego. Jadą panowie i robią i to chyba coś znaczy. Oczywiście molestowanie seksualne nie jest tematem fajnym, ani też nie jest czymś, co popieram, ale gdzieś już nawet to takie zwykłe podrywanie kobiet albo jakiekolwiek okazywanie, wiecie, zainteresowania zaczyna zanikać, bo mężczyźni się po prostu boją i to już jest wariactwo. Znowu dostałam buziaka. Słuchajcie, dzisiaj jest mój dzień. Jeżeli ilość tych palm nie robi na Was wrażenia, to nie wiem, co zrobi. Może to? A ja wolę patrzeć tam, gdzie jest pięknie i udawać, że nie widzę tego, co nie jest. W dobrym miejscu dano właśnie ten znak. Tak, La Besure. Zbliżamy się do takiego targu rybnego przy samej plaży. Chcę Wam pokazać, jakie ogromne ryby tu są. Oh my god. Czy to są ryby? Hell yeah! Zobaczcie. Oh my god, grande! No. Oh my. Zamknął mi przed nosem. Zobaczcie, jakie to giganty. To chyba się już na kawałeczki kupuje, co? Na pewno. Cholera. A tu jaki dziwak. Oh my gosh. Oh my. Oj, tam są jakieś piękne. A to są te maki. Piękne. I tak. Tutaj za mną te nieco większe łodzie to oczywiście coś, co możemy sobie wynająć i albo uderzyć na głęboką stronę oceanu, połowić ryby, albo są też po prostu takie wycieczki gdzieś tam w głąb, w zależności oczywiście od tego, co kto chce zobaczyć. Można oczywiście je wykupywać tutaj pojedynczych osób, ale są też takie większe, grupowe, zorganizowane wyjazdy, na które my na pewno się zdecydujemy. Chcę zobaczyć przepiękną wyspę jedną i też pojedziemy na wodospady Limon. Przepiękne wodospady, raz już tam byłam i chcę zobaczyć to jeszcze raz i pokazać je też bardzo ważnej dla mnie osobie, że 3 wycieczki zrobię, na pewno krótkie vlogi o każdej z nich. Zobaczycie, czy warto, jeżeli kiedyś byście chcieli tą część Dominikany odwiedzić, czy warto. Ja już wiem, że warto. Słuchajcie, mijam, jeszcze raz zostawiam za sobą te większawe
hotele, resorty, cokolwiek to jest i pokażę Wam jeszcze kawałeczek. To jest właściwie najdalszy punkt, na który się jak na razie, na jaki dotarłam. Pokażę Wam, jak pięknie to wygląda. Las Terenas w ciągu dnia i w nocy prezentuje dwa zupełnie różne oblicza. Kiedy karaibskie słońce wznosi się wysoko na niebie, można tu godzinami spacerować po idyllicznych plażach, wdychać ciepłe powietrze nasycone jodem, zażywać kąpieli w spienionych falach Atlantyku i wyczekiwać z piwkiem w ręku, oczywiście zimnym, aż zapach świeżo pieczonej i dopiero co złowionej rybki przypomina nam, jacy już jesteśmy głodni. Dzięki licznym turystom i ekspatom z Włoch, Francji, Kanady można tu spróbować autentycznych wypieków z tych otóż krajów i wypić najlepszą włoską kawkę pod słońcem. Emeryturka na Dominikanie. Brzmi kusząco, prawda? Ale jak się taka opcja prezentuje w cyfrach? Może kilka faktów, które pomogą zainteresowanym sprawdzić, czy ewentualnie ich na taką formę wypoczynku stać. Jednopokojowe mieszkanko w Las Terenas, dość blisko plaży, można łyknąć już od $100,000 amerykańskich, wiem. Mały domek na połówce akra to jakieś $250,000 i w górę. I to wysoko w górę, zwłaszcza jeżeli chcemy mieszkać blisko linii brzegowej. Para emerytów może tu całkiem wygodnie emerytować za jakieś $2,500 amerykańskich miesięcznie. Jedzenie kosztuje bardzo podobnie jak w Ameryce. Obiadki, zależy gdzie oczywiście je zajadamy, od 6 do $25. Jak wszystko policzymy, to na pewno jest wszystkiego 12. No i oczywiście margarita. Wigilia 2021, trochę nietypowo. A tym bardziej nietypowo, że podczas dzisiejszej wieczerzy muszę zarąbać trochę soli. No nie wiem, gdzie ją kupić jeszcze. A mam okropnie dużą ochotę na jednak solone jajeczko rano. Jutro święta, nie można sobie niczego odmawiać. Słuchajcie, potrawa wygląda super i wiem, że smakuje jeszcze lepiej. To jest kuchnia u Nany. Oj, muszę jeszcze troszkę. Za każdym razem, kiedy tu jestem, to jest 3. lub 4. raz, jestem tutaj jedyną klientką. A Nana naprawdę zarąbiście gotuje. Nie wiem dlaczego, czy to jest jakaś nietypowa pora, aczkolwiek obok, w tych budach obok jest dość sporo ludzi. I powtarzam, Nana gotuje wyśmienicie. Właściwie wszystko, co zamówiłam, jest takie, że palce lizać i sól brać do domu. Jeżeli Was to interesuje, taki posiłek kosztuje jakieś 1100 pesos dominikańskich, czyli na przeliczenie na dolary z napiwkiem około $20, czyli podobnawo jak w Stanach, pewnie troszkę drożej niż w Polsce, ale pyszniej. No i z takim widokiem.
Gdybym nie była alergiczna na ciebie, to może. Ale tak to musisz sam się jakoś podrapać. Hej. Kto to tak gania tutaj jaszczurki? Tymi pazurami? No niestety, zapomnij. Nie będzie się to działo. Ale wyglądasz zachęcająco. Jaki jesteś kuszący do drapania. Las Terrenas ma, jak to się teraz mówi w Polsce po angielsku, funky vibe. Wyjaśnię to szybciutko dla mniej wtajemniczonych w zawiłość nowego polglisza. Do sklepu, restauracji, banku możecie spokojnie wpadać boso, bez koszulki, czasem nawet z rumem czy piwkiem w ręku i wszystko będzie ok. Moje śniadanie w końcu udało mi się jakoś tam dogadać na migi. Kupiłam awokado. Jest to dość spore awokado, przynajmniej jak na warunki, do których ja przywykłam. No i lepiej nie może być, także na pewno dziabnę pół takiego wspaniałego awokado. Nie mam cukru, nie mam soli. Przez 3 dni piję tylko i wyłącznie herbatę, którą przywiozłam ze sobą i kawę czarną, którą myślałam, że nie przejdzie, a jednak jest nie najgorzej. No i udało mi się jakoś też na migi kupić jajka. Powiem Wam, że kupić jajka na migi nie jest tak łatwo, jak Wam się wydaje. Jedyne, co mi się jeszcze nie udało, to wyjaśnić, że potrzebuję też olej albo jakikolwiek tłuszcz. No ale naprawdę, akurat już jak olej mam wskazać czy wyjaśnić, nie wiedziałam, więc dzisiaj tylko i wyłącznie jajeczko gotowane, a możliwe, że jutro już będzie jajecznica, będzie na pewno coraz lepiej. I co jeszcze mam? Aha! I mam też chleb. Spodziewałam się, że chleb będzie taki bardziej, wiecie, jak wiejski fajny chleb, a są takie, powiem Wam, wiecie, takie bułki jak z supermarketu, ale jak człowiek głodny, to niczym nie pogardzi. No i co? Naprawdę to będzie spore śniadanie, jak na te moje tutaj możliwości. I czuję, że zrobię dzisiaj ciekawą trasę. Może jeszcze kawkę. Tak, zdecydowanie jeszcze kawkę. Także słuchajcie, prostota. Aha, jedna rzecz. Właśnie zabawne jest to, jak bez użycia przypraw, już nawet po 3 dniach, bez soli, bez cukru, wszystko inaczej smakuje. Przykład, zwykły cukierek, który gdzieś tam przemyciłam, jakoś dosłownie aż mnie uderzyła ilość cukru, w ogóle tego, wiecie, smaku. Także szczerze, chyba gdzieś to tam wiemy, że właśnie to nasze przetworzone, sztuczne jedzenie powoduje, że zatracamy tak naprawdę, zatraca się smak naturalnych produktów i potem solimy i cukrzymy coraz więcej. Słuchajcie, jaja gotowe, jemy. Pojawił się mały problem, który mam nadzieję, że gdzieś tam się rozwiąże, a jak nie, to trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Moje wideo z wodnego aerobiku, wszystko wychodzi pięknie,
jeżeli chodzi o całą część nad wodą, natomiast kiedy zobaczyłam nagrania podwodne, to przysięgam, po raz pierwszy tak naprawdę odczułam, co oznacza powiedzenie opadły mi ręce albo nogi, dosłownie opadły. Woda jest tak zmącona, że nie widać było dosłownie nic i moje 4,5 godzinne skakanie i nagrywanie tego wszystkiego poszło na marne. Przysięgam, na początku dosłownie poległam i myślałam, że się popłaczę, a teraz basen jest czyszczony, mam nadzieję, że to jakoś się uda unormalizować, może za dzień, za dwa, może jeszcze dziś, nie wiem, a w ostateczności stwierdziłam, że w takich sytuacjach trzeba gdzieś tam szukać innego rozwiązania, no i cóż, gdzieś tam będę pewnie dogrywać te części podwodne, co bardzo mi utrudni moją pracę i na pewno doda mi jej nieco. No ale cóż, tak jest, trzeba gdzieś tam, co mam siąść i beczeć. Słuchajcie, ja nie ruszam się bez mojej Louis Vuitton. Tak ona się prezentuje.